Dzień dobry moi drodzy. Tak na chwilę się tylko pokazałam, bo jestem w kompletnym rozkładzie. Nie za fajnie wyglądam, ale szłam i zobaczyłam takiego super białoporka, więc postanowiłam, że nagram Wam film, w którym Wam opowiem dokładnie, w jaki sposób ja białoporka przetwarzam i dlaczego on jest teraz właśnie w tym czasie szczególnie ważny, żeby się nim posiłkować, w sensie, żeby go zażywać. No to zapraszam. W tym przepięknym miejscu, takim trochę tajemniczym, wygląda to, nie wiem, dziwnie to wygląda, jakby to było jakieś bagno, które wyschło, wyrosły drzewa. No i to nie jest taki typowy las, jak tu wszędzie dookoła. Takie dziwne. Tu bardzo często jest poryte, widać, że zwierzęta tutaj przychodzą. Jest jakaś dziwna energia, bo dolar tu w ogóle nie chce wchodzić. Nawet jak ja tam weszłam, dlatego że jest dużo powalonych brzusk, gdzie szukałam tego oto cudu natury i znalazłam. O nim Wam dzisiaj opowiem, ale dolar gdzieś tutaj na obrzeżach siedział, w ogóle nie chciał tam wchodzić. No może czuł inne zwierzęta, takie leśne, groźne. Natomiast dlaczego robię dzisiaj ten film? Dlatego, żeby Was namówić do stosowania białoporka i powiedzieć Wam, w jaki sposób my tego białoporka możemy przetwarzać. Jeszcze raz to wszystko zbiorę. Wiecie, że to jest niezwykle cenny grzyb. Już nie będę mówiła o wszystkich jego właściwościach, o związkach czynnych, dlatego że na kanale jest film, który właśnie poświęcony jest białoporkowi. Jest wiele filmów, które są poświęcone białoporkowi, bo ja szczególnie cenię sobie ten składnik fitoterapeutyczny, ale tam się możecie wszystkiego dowiedzieć. Natomiast ja zbiorę dzisiaj informacje, w jaki sposób my możemy go przetwarzać. Pamiętajcie, że właśnie jeśli chodzi teraz o zagrożenie kleszczami, to on jest szczególnie cenny. Zrobiłam taki krótki short, w którym dokładnie to tłumaczę dlaczego, ale białoporek może nas uchronić przed odkleszczowym zapaleniem mózgu na przykład. To jest niezwykle niebezpieczna choroba, bo nie tylko borelioza z kleszczami jest związana, ale również to odkleszczowe zapalenie mózgu. Tylko że musimy tego białoporka stosować wcześniej. Wysycić nasz organizm białoporkiem, żeby wtedy nawet jak zainfekuje nas czy ukąsi nas kleszcz zainfekowany tym wirusem i wprowadzi nam do organizmu, to nasz organizm sobie potrafi z tym poradzić. Były takie badania przedkliniczne na myszach i potem poszły krok dalej, które pokazywały bez wątpienia, że takie właściwości ten białoporek ma. Tylko powtarzam, wcześniej stosowany, nie wtedy, kiedy my już jesteśmy zarażeni, bo natura, dlatego właśnie Wam to tłumaczę, natura potrzebuje czasu. To jest tak, że my sięgamy po naturę wtedy, kiedy już jesteśmy jedną nogą nad trumną, że tak powiem. To trochę jest mało. Wzorem, powtarzam 1000 razy, wzorem medycyny chińskiej. Tam ludzie stosowali zioła wtedy, kiedy byli zdrowi, a niektórzy, kiedy byli chorzy. Lekarz w medycynie chińskiej płaciło mu się wtedy, kiedy pacjent był zdrowy i nie zachorował. Jak zachorował, to przestawał lekarzowi płacić, bo lekarz był do niczego. A u nas jednak cały czas jest to inaczej, że płacimy wtedy, kiedy już jesteśmy chorzy i wtedy po naturę też sięgamy. A natura potrzebuje czasu. Pamiętajcie o tym. Dlatego zawczasu stosujcie i zioła, i właśnie wszystkie inne surowce fitoterapeutyczne, zwłaszcza białoporka. A ja co? A ja z tym białoporkiem zebranym tutaj dzisiaj, patrzcie, jaki on jest super. Patrzcie. To on jest trochę żółty pod spodem, no bo on oczywiście przetrwał zimę. Nie jest taki bialutki, młode będą takie bialuteńkie, ale to nie szkodzi. Najważniejsze, żeby nie było pleśni, żeby wszystko było ok, a to, że on trochę przez zimę zżółkł, nic nie szkodzi. Więc ja idę do domu i będę Wam dalej opowiadać. Pokażę Wam też swojego białoporka, jak mam przygotowanego z zeszłego roku, z jesieni, jak już mam sproszkowanego i w jaki sposób ja to stosuję. No, to do zobaczenia. No to jesteśmy, kochani, w domu. Mój kolega białoporek i ja. Deska, nóż.
Też nie dajcie się zwariować. Aha, chcecie wiedzieć, co tu jest? Tutaj są od sąsiada z sadu jabłka i sok, który on wyciska dla mojego syna, bo mój syn ten sok lubi. Wiecie, że ja wolę jednak jeść błonnik z warzyw i owoców, a sok nie za bardzo, no ale lepsze to niż jakieś nie wiadomo jakie napoje. Też nie dajmy się zwariować, że nóż jakiś ceramiczny. Moja babcia kroiła zwyczajnym nożem, nic nie było. To takie trochę jak z tą, mówię, z tymi szczoteczkami do zębów, co to grają, śpiewają, odmierzają czas, a najważniejsze jest przede wszystkim, żeby czyścić zęby. Tak samo tu najważniejsze, żeby stosować. No i mamy tego białoporka i będę go kroiła w plasterki. Pamiętajcie, pokrójcie go na świeżo, jak on jest miękki. Dlatego, że jak on wysuszy się i stwardnieje, to już piłą mechaniczną trzeba go będzie chyba tylko pokroić. Więc pokrójcie go teraz. Jako czynię i ja. Zaraz do Was wracam z pokrojonym białoporkiem. Aha, pytacie, czy myć? No ja nie myję, ja już go tak wymiętoliłam idąc po lesie, nadmuchałam na niego, nagłaskałam go, że on raczej już jest taki czysty, ale możecie oczywiście wziąć jakąś miotełkę czy jakąś szczoteczkę i te wszystkie z zakamarków, piasek gdzieś tam powyciągać, powymiatać. Także mamy go teraz, kładę go tak i będę go kroiła, zaraz do Was wracam. No i mamy pięknie pokrojony białoporek na takie plasterki cieniutkie. Będę go teraz suszyła na słońcu. Pamiętajcie, ważne jest suszenie grzybów na słońcu, bo wtedy aktywują się wszystkie związki, między innymi witaminy też, tak? W grzybach, więc to jest ważne. Suszmy na słońcu, a teraz to wiosenne słońce już jest silne, dużo tego słońca jest, więc jak najbardziej on pięknie się wysuszy i jak on się wysuszy, to powstaje zapas białoporka. Proszę, zobaczcie. To jest mój zapas białoporka z zeszłego roku. W wielkim słoju mam tutaj pokrojony, wysuszony i on czeka. I teraz pytanie brzmi, jak go możemy stosować? Już Wam mówię. Moi drodzy, białoporek możemy stosować zarówno w ekstrakcji z wodą, jak i możemy z niego zrobić nalewkę. Różne związki nam się wtedy wyekstrahują, ale takie ekstrahowanie wodą jest ważne, bo wtedy dostaniemy te polisacharydy beta-glukany, które wspierają między innymi bardzo silnie w grzybach wszelkich naszą odporność. Więc jeżeli my sobie, i ja Wam zalecam sproszkowanie go, nawet jeśli robicie odwar. Tak wygląda sproszkowany. On nie jest, moi drodzy, takim proszkiem, więc się nie zrażajcie. On trochę wygląda jak taka gąbka byście sproszkowali. To śmieszna jest konsystencja, ale tak wygląda sproszkowany. I teraz można pół łyżeczki takiego sproszkowanego białoporka wlać do, no nie wiem, do szklanki wody, bo tak proporcje mniej więcej 1 do 10, do szklanki wody i robimy odwar. Na malutkim ogniu gotujemy, ale tak wiecie jak grzyby. Grzyby dłużej się gotuje, dlatego że te ściany grzybów zbudowane są z chityny. Ona ma w sobie zamknięte, czy blokuje dostęp właśnie do związków czynnych, między innymi do beta-glukanów, więc trzeba pogotować, żeby skłonić białoporka, żeby oddał to, co tam ma najsilniejszego. Nawet godzinę można taki odwar robić, można pół godziny pogotować, potem jeszcze w gorącym trzymać i pić. Zacznijmy od kubka, czyli takiej szklanki, powiedzmy dziennie, docelowo mogą być 2-3 szklanki, ale taka szklanka to już będzie super, tylko musicie pamiętać, że ten odwar będzie bardzo gorzki, dlatego że białoporek jest gorzki. Więc możecie zrobić tak, możecie zrobić z niego nalewkę i wtedy od 5 do 15 ml takiej nalewki stosować, a możecie po prostu zakapsułkować. Mówi się, że jednak to ekstrahowanie gorącą wodą daje lepszy dostęp do beta-glukanów, ale są też badania, które pokazują, że to stymulowanie w tym aktywnym trawieniu, stymulowanie organizmu takim proszkiem właśnie między innymi z białoporka daje świetne rezultaty. Jak on jest zmielony, to już nasz organizm, soki żołądkowe sobie świetnie z tymi wszystkimi substancjami poradzą. I wtedy możecie zakapsułkować. Ja tutaj kapsułkowanego nie mam, ja mam inne kapsułki. Pokażę Wam, to jest dzika róża, na wykończeniu już muszę sobie dorobić. To jest na stymulację kolagenu mieszanka, to jest akurat świeżbiec.
a to jest amanita, także mam tych kapsułek parę. Tego nie kapsułkuję, bo mi się kapsułki skończyły. Biorę tak, teraz mój syn miał drobną infekcję, więc też wzięłam, wiecie jak biorę? Bo to też jest gorzkie, ale biorę na łyżeczkę tego proszku z miodem. Biorę miód na łyżeczkę, potem biorę, dosypuję, czy tam na łyżkę, biorę pół łyżki miodu, potem dosypuję pół łyżki białoporka i tak z tym miodem, żeby sobie tego białoporka zjadł. No i super. I już w ten sposób też możemy go stosować. Także pamiętajcie, stosujcie zioła, stosujcie grzyby. No najważniejsze, żeby była ta profilaktyka, bo to jest niezwykle istotne, a jeżeli chcecie wiedzieć, jakie taki wachlarz działania białoporka, w jaki sposób on nam może pomóc, to zajrzyjcie na kanał, tam jest kilka, jak powiedziałam, filmów o białoporku, między innymi mówię też, dlaczego może nas uchronić przed kleszczami, o czym też powiedziałam Wam na początku, ale też o innych zastosowaniach białoporka, o innych jego właściwościach. Więc ściskam Was, to tyle na dzisiaj i zapraszam do następnego filmu następnym razem. Pa, pa!